My name is Silas Greaves, and this is my story. My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z cyklu Call of Juarez Gunslinger. Zaczęliśmy nietypowo troszkę od krótkiej opowieści naszego łowcy nagród Silasa Gravesa i jego przeszłości i tym, dlaczego ściga Boba. I chyba już wiemy dlaczego, raczej mu w tym pomożemy. Zapraszam serdecznie. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Dobra, to lecimy. Ja chyba nic w tych skałach nie znajdę, więc raczej nie będę się pocić, żeby się tam wspinać. Butch Cassidy, znana postać dla fanów wszystkich westernów. O, zapomniałem w ogóle, że mamy punkt do rozdzielenia. Szybkie przeładowanie strzelby. A potem jest ogień prawości. Jasne, czemu nie? Dawaj. I tak te wszystkie punkty musimy gdzieś zrealizować i tak musimy. No, już słyszymy strzały, więc pewnie już napadają gdzieś na pociąg. O, fuck. Z pociągu to już chyba nic nie zostało. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Dobra, jak chcesz, tak masz. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Dobra, okej, jedno się udało. Ciekawe, czy my tu coś znajdziemy, jakąś pamiątkę może? Jest, jak najbardziej sekrecik. Napad na Wilcox? Tak, to jest też
Jakaś pamiątka historyczna. O. Fuck. Dobra, okej. Lokomotywy już nie ma. Trzeba iść dalej. Spiłowany karabin na złoty karabin. Nigdy w życiu nie zamienię go. Quick shooter na obrzyn. Też nie. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Dobra. Trochę amunicji wzięliśmy, a resztę jakoś zdobędziemy po drodze. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Dobra. From there, I had to negotiate an even more precarious route. First, I would need to get my ass out of there. Załatwiony. Pytanie najważniejsze, czy gdzieś tu? Chyba tu. Ja sobie jeszcze zerknę, co my tu możemy dostać pod mostem. Albo w przysłowiowym tunelu. Oddalasz się, dobra. To nie w tą stronę. Konia też nie zmuszę, żeby poszedł ze mną. Jasne. Jumped from the frying pan into the fire. Pięknie. The train was clearly fixing to fall. Dobra. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole pass. Oh yeah, Ranger. Dobra. Ranger, nasz sześciostrzałowiec. Tak jest, witaj mój złoty przyjacielu. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. He's scared. Dobra. You're dead. Masz, gościu, za swoje. Had enough? Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Dobra. Jeszcze ktoś gdzieś? Tutaj nie, więc pewnie gdzieś tu z boczku trzeba. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Dobra. Następny. Pobawimy się teraz w małego Lucky Luke'a. That's right. Run! Masz, gościu, headshota. A, czyli trzeba jednak tutaj iść, dobra. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Fuck. Ale rozpierducha.
Jednym strzałem, no. Dawaj sekrecik, to już drugi. George Flatnose Curry. Nie wiem co to za gość, ale pewnie był sławny. Jakoś tak ucichło wszystko. Jest dziwnie cicho. Ja nie lubię takiej sytuacji, bo pewnie coś się zaraz stanie. I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Ten to ma przypowieści. Geoff, T.Jeff Carr, Tim Keller. O, jest ich trochę. Butch Cassidy i Sundance Kid. Coś czuję, że wygramy. From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Masz w plecy. Jeszcze ktoś? Take cover! Retreat! Retreat! To na dół, nie? Haliup. A, myślałem, że to coś będzie, skoro można wejść. He's killing everybody. You ain't seen the like. He'll kill us all. Dobra. Pięknie, załatwiliśmy go. Masz, gościu, za swoje. Właśnie, muszę częściej używać dynamitu. Oh yeah. Gdzieś w pobliżu jest jakieś złotko. Pewnie gdzieś tu. Nie? Dobra, załatwiony. Gdzieś tutaj jest ten. Jest ten okruch pamięci, tylko z której strony? Czemu mam głupie uczucie, że to gdzieś tam u góry jest? Tu nic, tu cisza, tu głucho. A tu jesteś, tu jesteś. No dobra, pięknie. Wszystkie okruchy załatwione, więc idziemy dalej. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? O, banknociki. Oh yeah. A few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Pięknie. If you wanna live.
Gdzie? Skąd? A, tu jesteś. Oh, fuck. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Oh, fuck. Though some folks might dispute that. Skąd się ruszać, gościu? Fuck. Fuck. Cichutko. Prosto w The serce. very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Super. No i fajnie. No i co? I've living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Dobra, raz udało nam się zabić kogoś niehonorowo, także spoko. Kolejna część opowieści naszego Silasa Gravesa, łowcy nagród, zakończona. Walka z Dziką Bandą. Mam nadzieję, że się podobało. I równie gorąco, tak jak ja, i niecierpliwie czekacie na kolejną część jego przygód, która wkrótce pojawi się na moim kanale. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam. Na razie.